Zapraszam na rozmowę z Anną Prugar-Myślik, polską badaczką i autorką zajmującą się historią sztuki, oraz z Mariuszem Woszczyńskim, polskim malarzem i rysownikiem, który ukończył studia w pracowni Rajmunda Ziemskiego. Projekt Rozmowy o Ziemskim jest częścią cyklu realizowanego przy współpracy z miastem stołecznym Warszawa w pracowni historycznej Rajmunda Ziemskiego. Tak, pamiętam oczywiście. To było w Muzeum Narodowym w Warszawie, kiedy ja byłam organizowałam wystawę Akademii Sztuk Pięknych. Plastykiem wtedy był Kosiński, który zresztą zmarł, nie żyje już dawno, jeszcze przed Rajmundem, a Rajmund przyszedł tam jako sekretarz Związku Polskich Artystów Plastyków i jako profesor Akademii Sztuk Pięknych też. Więc Rajmund był taki troszkę przerażony tym spotkaniem, bo ja tam się czułam bardzo pewnie. Byłam w Muzeum Narodowym już kilka lat, pracowałam, więc byłam bardzo taka osobą, byłam osobą taką bardzo, powiedziałabym, pewną siebie, a Rajmund był wystraszony taki troszkę i on tak patrzył na mnie ze zdziwieniem, a równocześnie z przerażeniem. I to było pierwsze nasze spotkanie, ale on mi się bardzo spodobał i wtedy nawiązałam jakiś taki kontakt i pomyślałam sobie, że może ja jestem za bardzo oschła w stosunku do niego i zaczęłam go cieplej traktować. I wtedy to okazało się bardzo pomocne w tej całej naszej późniejszej relacji. Stwierdziłam, że to jest bardzo miły pan, bardzo taki, który dużo wie i od którego ja się mogę dużo nauczyć. I tak popatrzyłam na niego z bardziej przyjacielskim okiem, powiedziałabym, takim spokojniejszym okiem, nie tak troszkę z góry, jak było to na początku. I bardzo żeśmy się wtedy zaprzyjaźnili. I ta przyjaźń właściwie bardzo szybko została nawiązana między nami. On wtedy mnie zaprosił pierwszy raz do swojej pracowni. Pracownię już miał tutaj. Opowiadał mi o tej swojej pracowni na ulicy Nowotki, gdzie tam przez parę lat po studiach dostał pracownię na górze. I potem żeśmy się bardzo zaprzyjaźnili i on mi pokazywał obrazy, jak byłam tutaj w pracowni i siedziałam tutaj na fotelu, to on zawsze ten fotel dla mnie był przygotowany. Zawsze była tutaj jakaś, głównie alkohol, co tutaj dużo mówić, prawda, ale była też kawa, były ciasteczka, były słodkie rzeczy i myśmy sobie siedzieli i rozmawiali. To były rozmowy raczej poważne, bo ja chciałam się dowiedzieć od niego w ogóle jak on uczy, jak on prowadzi te zajęcia. I okazało się, bo bardzo często on mi przysyłał do muzeum, wtedy zaczął mi przysyłać, bo zapytał mnie, czy się zgodzę. Oczywiście ja się zgodziłam, żeby mi przysyłać swoich studentów do pracowni. I raczej głównie do magazynu. I tam w magazynie, prawda, ja im pokazywałam obrazy, a oni to chłonęli w ogóle, dlatego że u nas było bardzo skąpo, jeżeli chodzi o ekspozycję. Ekspozycja była rzadko, czasami bywały jakieś wystawy, ale na ogół obrazy współczesne były niepokazywane i część obrazów profesora Rajmunda Ziemskiego, które były u nas w zbiorach, przecież cały okres był bardzo dobrze eksponowany, to te obrazy siedziały w magazynach i myśmy w magazynach mogli dopiero je zobaczyć. Nie tylko zresztą samego profesora Ziemskiego, ale wszystkich profesorów Akademii Sztuk Pięknych. I wtedy było wszystko było w magazynach. Na ogół, bo było mało wystaw. Ja właśnie mówiłam, że wystawy były incydentalne współczesnej sztuki. On był po pierwsze, ciągle mówił mi o tym, że on bardzo lubi sztukę obcą.
I w ogóle bardzo lubił sztukę obcą i bardzo był zainteresowany także tymi naszymi zbiorami, które w Muzeum Narodowym były, w Galerii Malarstwa Obcego. I wiem, że włoskim malarstwem się bardzo interesował, ale w ogóle mówił mi o swoim malarstwie i głównie rozmawialiśmy o jego malarstwie w kontekście właśnie tej sztuki obcej, którą on preferował i którą on bardzo jakoś no, lubił po prostu. Tak, pokazywał mi wszystkie właściwie obrazy, i te nowe, i te stare. I pokazywał mi też obrazy, które na przykład takie rysunki, które dostał od swojego właściwie mistrza Artura Nachta-Samborskiego, bo on wiadomo, że u niego zaczął pracować, tak. Czasami były jakieś osoby, ale na ogół byliśmy we dwójkę. Raczej on chciał, żeby wysłuchać jego opowieści o tych malarzach włoskich, o tym jego malowaniu i także o jego pedagogii, raczej działaniach pedagogicznych. To było bardzo ważne. Na początku, jak przychodziłam, to żeśmy milczeli, bo to było taki moment dogrania się. Więc i potem on zaczął mówić, Raczej on mówił, bo ja mu zadawałam pytania, właśnie go pytałam o szkołę, pytałam go o uczelnię, jak on sobie daje radę ze studentami, opowiadał mi o swoich korektach, które robił, o studentach, z którymi się uczył i tak dalej. Myśmy mieli bardzo takie tematy różnorodne, ale głównie on się koncentrował na tym, że mówił o szkole jednak. O szkole i o swoich studentach i o swoich dzieciach, bo on zawsze mówił, że to były moje dzieci. Jak ja byłam też czasami na wycieczce ze Stowarzyszenia Historyków Sztuki, to myśmy wymieniali uwagi i bardzo to było twórcze. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jeżeli chodzi o radomskie znajomości, to wspominał przede wszystkim Połomskiego, z którym bawił się razem na jednym podwórku i oni się jeszcze znali jako małe dzieci. No więc były momenty, kiedy był bardzo, czuło się, że jest chory. Znaczy czuło się, bo na przykład siedział sobie w fotelu i nic nie mówił. Więc wtedy były momenty, kiedy wiadomo było, że ta choroba mu daje w kości, jak to się mówi, ale były momenty, kiedy z tą chorobą walczył bardzo dzielnie i on wiedział, on opowiadał też o swoim wyjeździe do Szwecji, o tym leczeniu oka, potem palca i to była historia, którą on bardzo często o tym mówił. Ale starał się, żeby to nie dominowało naszych spotkań. To znaczy, żeby to nie był główny temat naszych spotkań. Bo ja wtedy od razu mówiłam, że to ja pójdę sobie a nie, to zostań, bo ja ci chcę opowiedzieć. I zaczął mi opowiadać wtedy o tej swojej Akademii Sztuk Pięknych, o swoich dzieciach, o właśnie. Tak, i to bardzo, bardzo często o nich mówił. Profesor był bardzo zaangażowany w pracę na Akademii. Powiedziałbym nawet, że oddawał się całym sobą, chociaż nie było to bezpośrednio widać, bo profesor był drobnej postury. Kiedy ja studiowałem, to były lata 80., więc profesor już miał, jak to się mówi, za sobą trochę przeżyć. No wiadomo, był pod 60. To są lata młodości, lata studiów i te pierwsze, że tak powiem, wejście w akademię, kiedy profesor był asystentem u Cybisa, czy wcześniej aspirantem razem z Lebensteinem, prawda, co malowali razem. Był krąg dookoła Nachta, to na pewno. To był i profesor Sienicki, i jego koledzy, koleżanki, był Lebenstein. Ciągle nazwiska wracały. I było to środowisko, dookoła którego toczyła się pewna, że tak powiem, taka gra ze sztuką.
Po prostu było to pewnego rodzaju wtajemniczenie. Profesor prowadził pracownię bardzo był oddany, ale prowadził z pewnym takim, nazwijmy, taką kindersztubą. To znaczy, jest pewien porządek pracy, malujemy, ustawienie z modela jest właściwie na miesiąc, jest asystent, który obsługuje, a profesor przychodził 3 razy w tygodniu i wtedy bardzo wnikliwie zarówno przy sztaludze, jak i potem osobno na półpięterku robił korekty. I bardzo wnikliwe robił korekty. I jeżeli któryś, nazwijmy, ze studentów, w cudzysłowie, profesorowi się spodobał, to znaczy widzi, że ten student pracuje, czy mu wychodzi, czy mu nie wychodzi, ale pracuje, to profesor szczególnie, że tak powiem, brał go pod swoje skrzydła. No i tak się stało, że ja byłem właśnie takim studentem, bo przez pierwsze 3 miesiące na pierwszym roku to mi słabo szło, nic mi nie wychodziło. Niby wiedziałem, co to jest kompozycja, jeszcze z liceum plastycznego, bo miałem też bardzo fajnych takich właśnie naszych pedagogów jeszcze z plastyka. A tu profesor. I w końcu przez tą moją, nazwijmy to, pracę, profesor też mnie, że tak powiem, złapał in flagranti, no i zaczął mi do głowy coś wkładać. To znaczy pewną wiedzę malarską dotyczącą kompozycji, dotyczącą światła, dotyczącą formy. Ja tutaj wszystko mówię z pewnego koturnu, ale to nie chodzi o ten kotun, tylko o to, że jego umiejętność pedagogicznego, że tak, współpracy z tym młodym człowiekiem była bardzo twórcza. To znaczy, kiedy się profesora dokładnie słuchało, a ja jeszcze robiłem notatki i zapisywałem, co mówił, i później do tego wracałem, to nie o to chodziło, żeby dogodzić profesorowi, tylko chodziło o to, żeby zrozumieć, co on ma do przekazania, co jest najistotniejsze, co jest ważne. Profesor miał swoje powiedzenia. Ja już nawet nie będę ich przywoływał, bo to już jest jakiś czas, upłynął. Ale dzięki profesorowi zyskałem tą umiejętność pracy z obrazem. Przez miesiąc malujemy kilka obrazów, różne formaty. Cały czas jest korekta, jest skupienie, jest emocja, jest praca. Równocześnie profesor bardzo był uważny, jeśli chodzi o samą wiedzę dotyczącą malarstwa. Kiedy była jakaś sytuacja, która tego wymagała, czy przy korekcie, czy przy rozmowie, to zaraz mówił, co jest dla niego prawdziwym malarstwem, że to są Wenecjanie, że to są zbiory malarstwa w Wiedniu. Jeszcze jak pamiętam, a było wiele takich sytuacji, zaraz pod koniec studiów albo już po studiach, kiedy udało mi się być asystentem, pracowałem na Wydziale Grafiki u pani Teresy Pongowskiej jako asystent. Profesor sprawdzał, patrzył, co ja robię, chciał widzieć, jak była jakaś wystawa, wtedy były takie wystawy, pokazywałem pracę. Profesor znów komentował, mówił, co zobaczyć, jak ja jadę tu, jak ja jadę tam, byłem w Budapeszcie, mieliśmy wycieczkę do Włoch. Profesor zawsze instruował, podsuwał, mówił, na co zwrócić uwagę. I jeszcze widział, jak są podobne fluidy, tym bardziej podkreślał pewne sprawy, które musiałbym długo opowiadać, po prostu które są, tak jak on sam to mówił, kamieniami milowymi malarstwa. To znaczy myśmy czekali na profesora, jak przychodził, bo to o 10 przychodził, o 9 się zaczynał pracę, do 1 się malowało. Jak profesor o 10 przychodził, do tej 12, 1 siedział. To wtorek jakoś, czwartek, środa przychodził asystent Czesław, wszystko ustawiał, pracownia funkcjonowała, a profesor wkraczał i robił korekty, zwykle przy sztaludze. Ale kiedy już byliśmy rozmalowani trochę w trakcie danej pozy, zresztą samo ustawianie pozy też to czasami długo trwało, bo profesor chciał uzyskać jak najlepszy efekt wizualny, żeby była kompozycja całości. Był model, były draperie, była martwa natura, także ta inspiracja musiała też iść z samego ustawienia. To potem wyciągało się te obrazy, które były malowane 2, 3, 4 i profesor oglądał. Czasami lubił powracać do pewnych obrazów i mówił, panie Czesławie, a proszę przynieść jeszcze, pan pamięta, tutaj ten student Woszczyński ten obraz namalował, wie pan, ten czerwony, ten z jabłkiem, proszę to przynieść, ja jeszcze chcę coś zobaczyć.
I później był moment oglądania obrazu, więc tu wtedy była cisza. Myśmy nie wiedzieli, czy coś mówić, czy nie mówić. Profesor ogląda, skupia się, patrzy. Coś mu się znaczy podoba, ale nie ma bezpośrednio reakcji. Ta reakcja jest po chwili. I potem jest korekta. Profesor trochę grał tym wszystkim, ale to była ta gra dla uzyskania jak najpełniejszego efektu też dla nas samych studentów, do skupienia, do właśnie pracy, do tego, by jak najpełniej wykorzystać ten moment malarski. I były też korekty później końcowe, na pół roku czy na koniec roku akademickiego. To wtedy uczestniczyła cała pracownia. Profesor mówił głośniej, wszyscy słyszeli, prawda? Korekty były poszczególnych studentów. To też było twórcze, bo nie tylko uczyliśmy się od studentów starszych lat, bo nie było podziałów na lata, tylko wszyscy razem byli w pracowni, czy tak jak na plenerach jeszcze było, prawda? Tylko słuchaliśmy, co profesor mówi. A propos kolejnych naszych kolegów, koleżanek, zawsze był ruch w pracowni Ziemskiego. Ja akurat, nazwijmy, byłem w tym środkowym okresie, nie w tym początkowym, czy nie w tym, kiedy profesor prowadził pracownię na architekturze wnętrz. Wtedy był młodszy, wtedy były właśnie różne dykteryjki. A tutaj już profesor był, że tak powiem, no już trochę też i doświadczony chorobą. Do nas też tam trochę to dochodziło, że nie zawsze jest w pełnej formie zdrowotnej. Później właśnie był ten wyjazd do Szwecji i ta operacja oczu. Także to wszystko było skomplikowane, ale profesor trzymał fason. Zawsze był ubrany, spodnie, marynarka. W czasie korekty, jak już była dobra forma i to już wszystko szło do przodu, to czasami zapalił cygaro. I naprawdę był bardzo oddany. Trudno to słowami przekazać. Po prostu czuło się, że jest jakaś influencja, jakieś przenikanie się, że tak powiem, fluidów. Że profesor nas ogarnia sobą, swoją myślą i chce, żebyśmy, nie że my mamy myśleć tak jak on, tylko chce, żebyśmy uruchomili ten proces myślenia malarskiego, który jest bardzo trudny i bardzo wymagający. Już nie mówiąc o samym malowaniu. A młody człowiek nie zawsze sobie z tego wszystkiego zdaje sprawę. Oczywiście profesor nie chciał wszystko bardzo poważnie, ale było to jednak poważne. To znaczy zabieramy się za coś, co czasami przerasta nasze siły, ale trzeba się za to zabrać, bo jest idea, jest ten, że tak powiem, zew morza. U nas specjalnie nie było jakiś, że tak powiem, balang w pracowni, chociaż oczywiście, no wiadomo, cała pracownia miała, prawda, wigilię, czy tam różnego rodzaju spotkania. No głównie wszystko później przenosiło się do dziekanki, bo wtedy dziekanka była tym sercem akademii. Ale profesor też już dozował ten czas. Nie było tak, żeby dłużej siedział, prawda? Chołupców nie skakał, to już nie był ten czas. Przychodził na chwilę, powiedział parę słów. Był blisko i myślą blisko, i sercem blisko, ale to już nie był ten czas, że był blisko też fizycznie, prawda? Bo tam, pamiętam, ten student Adamczyk to opowiadał, że jak on na pierwszym roku był na plenerze, czy w skokach, czy w Kazimierzu, już nie pamiętam, to profesor Ziemski wtedy skakał przez ognisko. No to gdzie tam już u nas profesor nie skakał? Jak do Kazimierza, to przyjechał na 2 dni. Profesor starał się używać języka, który dociera do studenta. To znaczy, to była korekta pedagogiczna, która wprowadza z jednej strony z powrotem do natury, z drugiej strony do wyobraźni, a z trzeciej strony do tego, co właśnie pani Ania tutaj też wspominała, do kamieni milowych malarstwa, bo profesor znał doskonale to, co się znajduje w muzeach europejskich i znał nie tylko doskonale jako, nazwijmy, historyk sztuki, miłośnik meloman, ale jako wielki zawodowiec, który korzystał też dla swojej twórczości z tych wspaniałych zbiorów malarstwa. Szczególnie kochał malarstwo włoskie, okres wenecki. Tintoretto, Tycjan, Veronese. To była ta trójca. Dla nas wtedy
malarstwo znane trochę z reprodukcji z Biblioteki Czarno-Białe, ale nie tak bezpośrednio. Profesor miał okazję być we Włoszech, widział to wszystko, przeżywał to, wracał do tego, lubił prymityw, lubił Sienę, lubił średniowiecze, znał się na renesansie doskonale, mimo że sam był, nazwijmy, jednak bardziej ekspresjonistą, ale czuł rysunek i właśnie też te jego obrazy, które w jakiejś formie były trochę nieznane, a z drugiej strony przez to, że dzięki profesorowi chodziliśmy na te spotkania do pani Ani Prugar, do muzeum jako młodzi studenci, to widzieliśmy te obrazy naszych profesorów, i profesora Ziemskiego, i profesora Sienickiego, i Dominika, i Gierowskiego, i Tarasina, i Maciąga, i Byliny, i malarzy innych, prawda, tych wcześniejszych jeszcze, no wiadomo, Cybis, Nacht, Arzt, tam Szczęsny Kowarski, cała plejada też tych malarzy międzywojennych, warszawskich, prawda. Także to profesor chciał nas wprowadzić właśnie tymi bocznymi drzwiami do tego, co jest też i jego światem, i myśmy to przyjmowali z wielką radością, powiedziałbym, bo nie było takich możliwości. Zresztą sama wizyta wtedy w Muzeum Narodowym była bardzo ciekawa. Nie było ekspozycji, natomiast były zbiory. A poza tym to był okres, kiedy studenci byli bardzo tacy, powiedziałbym, krnąbrni. I jak komuś coś nie odpowiadało, to w ogóle zmieniał pracownię. Byli tacy, którzy przechodzili od pracowni do pracowni, co też było ciekawe, bo wtedy to przecież była pracownia, na górze był profesor Gierowski, Tarasin, Ziemski, Maciąg, Sienicki. No każdy z nich zupełnie inny charakter, zupełnie inny sposób malowania, mimo podobieństw, wiadomo, związanych z życiem, z historią, z generacją, ale każdy inny. I na dole był Kieszkowski, była pani Winnicka, no był Dominik, no i była pracownia Owickiego, a później profesora Dyrzyńskiego, czyli ta pracownia kompozycji i płaszczyzn, znaczy struktur wizualnych. A do Ziemskiego to przychodzili ci, którzy mniej mówili, a więcej pracowali. Bo on lubił, żeby była praca. Jak tam na tych sztalugach idzie, jak te pędzle trą, to on jest zadowolony. Młodzież pracuje, młodzież jest twórcza. Poza tym faktycznie młody człowiek jest twórczy. A jeszcze jak ma ten dobry kierunek, bo profesor potrafił wytłumaczyć to, dlaczego tak, a nie inaczej. Potrafił. A ja teraz nie powtórzę. Ja słuchałem, ja pamiętam, ja mam obrazy, ale ciężko wypowiedzieć czasami po czasie coś, co stanowi pewien... No właśnie to jest to, że trzeba to przejść, tak? Ale profesor naprawdę był oddany był studentom. Potem miał ten czas dla siebie, tym bardziej, że też i jak wiemy miał różne swoje trudności związane z chorobą czy z innymi sprawami, więc też potrzebował tego czasu na malowanie, na skupienie. Może czasami jak się patrzy, to aż za bardzo, może nie wiem, bo jednak no, profesor był bardzo określony. Jeżeli coś było nie tak, no to on musiał to zrobić, żeby było tak, a nie inaczej. Nie? To był uparty człowiek. Ja mówię tu w tym pozytywnym tego znaczeniu, przepraszam, że tak mówię, może nie wypada w pracowni tak mówić. Ja tylko raz byłem u profesora w pracowni, bo wtedy prosiłem o jak to się mówi, opinię. I profesor wyraził zgodę, napisał krótką, pozytywną opinię i chodziło o to, żeby on podpisał tą opinię. Ja przyszedłem do pracowni i myślę, no w końcu zobaczę obrazu profesora, tego dzwonię, tu profesor otwiera, jest sam. Siadamy na chwilkę, mała herbata, a ja patrzę, wszystkie obrazy poodwracane. Patrzę, cholera, wszystko poodwracane. Jeden obraz był na sztaludze, pozostałe były tutaj zgromadzone tak na ścianie, jeden nad drugim się opierało. I ja taki zmartwiony myślę, ja tak chciałem pana profesora obrazy zobaczyć i nie widzę. Ale pamiętam, tutaj był, tak jak tu jest ten plakat Ziemskiego z tymi rysunkami, tu jakby pod teraz wiszącym tym plakatem z wizerunkiem profesora, jeszcze z tych plenerów, nazwijmy, do Krynicy, co jeździli, czy tam do Małopolski z panią Winnicką, to tutaj był taki malutki rysunek Nachta. A on mówi, panie Dariuszu, widzisz pan ten rysunek? Ja mówię, no widzę, Nacht Samborski. A widzisz pan, jak on to zrobił?
On, proszę pana, sypnął, proszę pana, sypnął tym pigmentem. Rozumiesz pan? No i widzisz pan. A później no to już były wizyty i kiedy pani Krystyna otworzyła pracownię już po odejściu profesora, no i robiła kolejne wystawy i też kolejne spotkania, bo przecież można powiedzieć, są 3 generacje uczniów profesora, bo są ci starsi, tacy powiedzmy z lat 70. na przełomie 80., później ci z lat 80., ale ja dyplom robiłem w 90. To wtedy nas było 2 u profesora. Był Marek Drzewiecki i ja. No i mieliśmy ekspozycję w auli, wtedy w auli wieszano dyplomy. I później jest cała ta plejada, kiedy już asystentem był Wojtek Cieśniewski, po Czesławie, który zaczął prowadzić rysunek. I tam była też cała plejada bardzo interesujących, ciekawych młodych ludzi. I wtedy nawet więcej było jeszcze u profesora studentów jak za naszych czasów, chociaż zawsze te pracownie Dominik, Gierowski, Sienicki, Ziemski to miały najwięcej studentów. To miały, że tak powiem, nadkomplet. Widać to było, że szuka skupienia, szuka, nazwijmy, kontemplacji do malowania i do realizowania swoich idei obrazu, bo to były bardzo specyficzne obrazy jednak. I też pamiętam, u nas była studentka Dorota Kmiotek, dzisiaj się nazywa Anna Dorota Potocka, pracuje na konserwacji, jest wybitnym konserwatorem, a wtedy przychodziła jako studentka Wydziału Konserwacji, do profesora się zapisała do pracowni malarstwa i ona miała dużą wiedzę jako konserwator już wtedy. I profesor zawsze jak ona była, to się pytał: pani Doroto, i coś tutaj później była chwila już rozmowy, wymiany myśli, właśnie jak z tym akrylem, jak to werniksować, profesor lubił werniksy, jak stosować ten akryl, jakie płótno, jak ten akryl się zachowuje, jakie firmy i tak dalej. Profesor bardzo był czuły na tym punkcie, ale już wchodził w akryl. To dawało z kolei mu tą możliwość rysunkowego działania, które też dla niego było bardzo cenne, bo on właściwie cały czas rysunki robił w tych kolejnych, prawda, okresach swojej twórczości, w tych pierwszych ptakach i w tych słońcach, to ciągle gdzieś ten rysunek jest. On cały czas w tym obrazie żyje, aż w końcu do tych malarskich rysunków akrylem, czy tego ostatniego okresu, kiedy właściwie to już były takie prawie że schematyczne rysunki, jakby zapisy pierwsze myśli, ale realizowane na dużych formatach. Natomiast ja ciągle wracam pamięcią do tych obrazów, kiedy ten kolor u niego świecił. Trudno nawet określić, jakoś tak mżył. Trudno określić, jaki on był, ale on był właśnie taki, jak na obrazach tych Wenecjan. Widać było tą fascynację Ziemskiego malarstwem materii. Tylko nie chcę być zrozumiany jako malarstwa materii i abstrakcji i amerykańskiego malowania, tylko właśnie tej niesamowitej tej czułości, powiedziałbym, koloru nawet. Mimo znaczy w ogóle ten ulubiony obraz, to co profesor też opowiadał i co też mu Nacht opowiadał, ale on sam to przeżył, bo mówił o tym, jak pojechałem do Wenecji, do Wiednia. Pierwszy raz to wszyscy mi mówią: zobaczysz tego Bruegla, tą serię Bruegla. A ja nagle zobaczyłem tą sielankę tego Tycjana, ten obraz z tym aktem kobiety i ze złamanym drzewem i z tym pasterzem Grajkiem. I ten obraz, on mówi, to jest ta esencja malarstwa. To przeżycie malarskie, które jest też emanacją życia albo jakiegoś takiego, powiedziałbym, melancholii jakiejś, to znaczy pewnego dramatu też życia. Właśnie na pewno profesorowi nie chodziło tylko o malarstwo, to na pewno, prawda, bo to się czuje w tych obrazach, ale dla mnie najbardziej przemawiają te, które tą materię wyprowadzają do wyjątkowej klasy. Potem ten rysunek i to malarstwo szły w innym kierunku. A mnie właśnie najbardziej się podobał ten, nazwijmy, późny młodzieńczy ziemski, o tak bym określił. Potem bardziej profesor skupiał się jednak na tym, żeby ten czas poświęcić pracy twórczej. On był bardzo oddany pracy i to się czuło też, jak przychodził, w tej marynarce chodził, prawda, bo to zawsze była ta marynarka taka zielona, czy taka szara, niebiesko-szara, czy w takie pepity.
to było widać, że z tych pleców tam idzie ten dym tego werniksu, że profesor cały czas, że on właściwie odszedł od sztalug, tylko że się ubrał na akademię. Tak? Bo także to oddanie malarstwu i studentom w pewnym takim specyficznym sposobie prowadzenia też ich i pedagogiki, no zresztą wszyscy to podkreślają, to było charakterystyczne dla profesora, który może nie bezpośrednio na akademii, ale poprzez swoją postawę, życie, opowieści i właściwie tą taką niesamowitą prostotę i człowieczeństwo, bo to dotyczyło szczególnie Nachta. Profesor był bardzo otwarty, ale miał bardzo określone zasady. I im dalej w las, to tym bardziej te zasady były dla niego ważniejsze. Więc na pewno nie miał już takiej otwartości jak dawniej, ale miał taką klarowność sposobu przekazu, że jeżeli ktoś był zainteresowany i słuchał uważnie, to bardzo skorzystał. Tym bardziej, że była przecież też taka sytuacja u pana profesora, no bo Wojtek później był długie lata asystentem i później też pan profesor przeszedł na emeryturę, to nawet jak przeszedł na emeryturę, mimo że był chory, mimo że też nie miał już tyle energii, to dalej prowadził jeszcze tych, którzy wtedy byli na 5. roku, tam nie wiem, 5 osób było czy ile i oni u niego zrobili dyplom. Czyli do końca pan profesor był oddany studentom. To było pokolenie, które zapisało swoje życie w obrazach i naprawdę to w tych obrazach dalej trwa. Pan profesor był wyjątkowo oddanym pedagogiem. I nie tylko oddanym, ale i twórczym. Bo nie mówił wszystkiego wprost, a równocześnie to, jak umiejętnie potrafił dotrzeć, to dawało efekty już później i czasami bardzo różnie. Bo ja akurat jestem przykładem kogoś, kto był, można powiedzieć, zasłuchany w to, co profesor mówił. Ale nie wszyscy tak. Ludzie różnie reagują, prawda? Pewne rzeczy do kogoś dotrą później, albo w ogóle nie dotrą, albo nawet się zetrze. Po prostu chodziło o pewną postawę. Bo można mówić też o innych osobach, które były w pracowni, a które się do końca z profesora różnymi uwagami nie zgadzały, a które dalej są twórcze, już inaczej. Ale może ten kontakt z profesorem był w jakimś stopniu dla nich istotny.